Cześć. Na początku chciałbym się przedstawić, ponieważ jest to mój pierwszy film tutaj. Mam na imię Piotr i jestem certyfikowanym nauczycielem języka polskiego jako języka obcego. Już od 4 lat prowadzę lekcje indywidualne, a także grupowe z uczniami z całego świata. Z moimi uczniami rozmawiam po polsku, po angielsku oraz po hiszpańsku. Jak wszyscy możecie się domyślać, kanał ten będzie poświęcony mojemu językowi ojczystemu, czyli językowi polskiemu. Moje filmy będą o gramatyce, o leksyce, o slangu w języku polskim, o kulturze, a także o historii. Dzisiejszy film, czyli pierwszy, będzie poświęcony rodzajowi gramatycznemu w języku polskim i pierwszemu przypadkowi, czyli mianownikowi. Zaczynamy. A więc, w języku polskim wyróżniamy 3 rodzaje gramatyczne. Jest to rodzaj męski, rodzaj żeński i rodzaj nijaki. I zanim przejdziemy do szczegółów i do końcówek, muszę wspomnieć, że w języku polskim mamy też 7 przypadków. Jest to mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, czym są przypadki, będę wyjaśniał to w kolejnych filmach. Dzisiaj skupimy się na mianowniku, czyli na pierwszym przypadku, czyli na formach podstawowych, na rzeczowniku, na końcówkach rzeczownika i na przymiotniku i na jego końcówkach. A więc, jeśli chodzi o rodzaj męski. Słowa rodzaju męskiego w języku polskim zwykle kończą się na spółgłoski. Na przykład dom, telefon, samochód, komputer, laptop, stół, pies albo kot. Ale musimy pamiętać, że istnieją słowa rodzaju męskiego, które kończą się na literę A. I jest to na przykład mężczyzna, kolega, kierowca, artysta, dentysta, pesymista, a także optymista. I tutaj ważna informacja, że te słowa rodzaju męskiego, które kończą się na literę A, są związane z ludźmi. Z ludźmi albo z zawodami. Mężczyzna, kolega, albo tutaj kierowca, artysta, dentysta, czy pesymista, czy optymista. Tak, wszystkie te słowa związane są z ludźmi, z osobami, a nie z rzeczami, nie z przedmiotami. Natomiast jeśli chodzi o rodzaj żeński, tutaj główną końcówką jest końcówka A i na przykład lampa, kobieta, koleżanka, studentka, dentystka, pesymistka, pogoda. Mamy też słowo, które kończy się na i, pani. Oczywiście mamy też tu wyjątki. Mamy też słowa rodzaju żeńskiego, które kończą się na samogłoskę. Przepraszam, na spółgłoskę. Na przykład rzecz, radość, brew, krew, noc, kość itd., itd. I na końcu mamy rodzaj nijaki. Pierwszą z końcówek w rodzaju nijakim jest końcówka o, na przykład auto, dziecko, kino. Kolejna końcówka to końcówka e. Słońce, pole, mieszkanie. Mamy też końcówkę e. Jest to imię i ramię. I ostatnia końcówka to końcówka na przykład muzeum, laboratorium, centrum. Mamy jeszcze gimnazjum. Ok, możemy przejść do przymiotników. W przymiotnikach w rodzaju męskim mamy 2 końcówki. Główna końcówka to końcówka y, na przykład duży dom, dobry samochód, czy wysportowany mężczyzna. I mamy też końcówkę i. Tej końcówki używamy po literach k albo g. Na przykład tutaj mamy wysoki chłopak. Tak, przedostatnia litera to jest litera k, a więc nasza końcówka to jest końcówka i. I tak samo tutaj polski obiad. Rodzaj żeński. W rodzaju żeńskim bardzo łatwo, ponieważ mamy jedną końcówkę, jest to końcówka a. Inteligentna kobieta, polska tradycja, a także młoda dziewczyna. I rodzaj nijaki. W rodzaju nijakim główna końcówka to jest końcówka e. Małe dziecko, nowe auto, duże kino. A także mamy końcówkę ie. I tutaj zasada jest taka sama jak w rodzaju męskim.
Po literach K albo G mamy to dodatkowe I, czyli na przykład polskie jedzenie albo drogie auto. Czy wszystko jest jasne? Jeśli tak, to możemy przejść do praktyki. Mamy 2 ćwiczenia i pierwsze ćwiczenie to jaki to rodzaj. Pierwsze słowo to słowo dziewczyna. I jaki to rodzaj? Kolejne słowo mężczyzna. Kolejne słowo kobieta. Polityk. Miasto. Auto. Słońce. Dentysta. Dom. Pies. Kot. Dziecko. Artystka. Pesymistka. Sport. Polityka. Morze. Rzeka. Polak. Polka. Długopis. Telefon. Literatura. Krzesło. Ok, poprawne odpowiedzi to dziewczyna, rodzaj żeński, mężczyzna, rodzaj męski, kobieta, rodzaj żeński, polityk, rodzaj męski, miasto, rodzaj nijaki, auto, rodzaj nijaki, słońce, również rodzaj nijaki, dentysta, rodzaj męski, dom, rodzaj męski, tak samo pies, też rodzaj męski, kot, również rodzaj męski i dziecko, rodzaj nijaki. Następnie mamy artystka, rodzaj żeński, pesymista, rodzaj męski, sport, rodzaj męski, polityka, żeński, morze, nijaki, rzeka, żeński, Polak, męski, Polka, żeński, długopis, rodzaj męski, telefon, rodzaj męski, literatura, rodzaj żeński i krzesło, rodzaj nijaki. I przechodzimy do ćwiczenia ostatniego, drugiego i jest to ćwiczenie z poprawnymi końcówkami. I na początku mamy dziewczyna. Jaką końcówkę powinniśmy wstawić tutaj? Mamy końcówki Y i I, to są końcówki rodzaju męskiego, a końcówka rodzaju żeńskiego i E albo IE, końcówki rodzaju nijakiego. Jak będzie tutaj? Młody, młody, młoda, młode, o młodie. Jak będzie tutaj? Mężczyzna, wysoki. Kobieta. Polityk. Miasto. Auto. Słońce. Dentysta. Dom. Pies. Kot. I dziecko. Pierwsze to będzie młoda dziewczyna. 2. Wysoki mężczyzna. Tutaj ładna kobieta. Tutaj inteligentny polityk. Następnie polskie miasto. Nowe auto. Żółte słońce. Drogi dentysta. Duży dom. Mały pies, stary kot i wesołe dziecko. Na końcu chciałbym podziękować za obejrzenie mojego pierwszego filmu.
Jeśli macie jakieś pytania czy wątpliwości, zapraszam do kontaktu albo przez mój Instagram, albo przez mojego maila.